Tak, cyrk o 21, nie? Czy będą karty? Nie wiem, czy wyrobimy. Co mi tu wpadło? Jakieś kupogry mi wpadły? Czy źle mówię? Nie, Sraven. To jest stare. Jeszcze miałem dzisiaj zmułę niestety tą chorobową. Otrzeźwiałem o 19. Jest, kurde, zacząłem coś sprzątać, ale... Muszę tego psa biednego tutaj sprowadzić, żeby się nie nudził. O, zobaczę, może z nim tu wpadnę. Zapytam go, czy będzie czym się tutaj wyspał. Czy jestem zainteresowany remasterami Tomb Raiderów? Nie. Za darmo. Za darmo wszystko, tak? W sensie... Za darmo mogę w to kliknąć i zobaczyć, co tam się dzieje. Czy to mój pies? Dobre pytanie. A ma z 4 właścicieli niestety. A są głąbami. Skurde, banda debili. Z pies do pracy, nie? Pies, który potrzebuje pracy, a nie ten. I nie, pies ma jedną wadę. Lubi ludzi, niestety. Nie? To jest chyba największa wada tych psów. Że lubi człowieka i ufa człowiekowi i dobrze się czuje, jak współpracuje z człowiekiem. To jest, kurde, wyrok śmierci. Czy to nie jest zaleta? Dla psa chyba nie. To jest pewnie dobre dla człowieka. Skandy, proszę, jakie promocje. Specjalny transport. Że ktoś chciał psa, jest trudny. On nie jest trudny, to jest super pies, to jest zajebisty pies, tylko to jest pies do pracy. Tak? To jest szkoda gadać, nie chcę teraz się irytować. Więc wiem, że pies jest zły i tyle, a przynajmniej wieczorem jakieś zapewniam ciekawe. I ten... No patrzymy, jakbym go tutaj ściągnął, to było... Jest trochę już wyluzowany, no jest niestety już prawie seniorem. Więc już potrafi odpocząć. Tylko muszę mu jakieś dobre legowisko ogarnąć. Kiedy powrót do polskiego cuda od CDP-u? Powoli wraca mi mózg. Dzisiaj tak, za 15 minut jest bieda konferencja, bieda firmy. Pościągałem, widzę gier po pijaku, moment. Disco wiadomo, finałki. Finałki po patchu, zobaczmy. Słyszałem, że ta gra crashuje też na Windowsie. W sensie, że ma jakieś problemy z prockiem i czasami się przekręci. Bo widziałem, że ludzie płakali, że im też crashuje. Zobaczmy. Pa, jakie efekty sobie wrzuciłem. Ha? Hej. Jak kończenie Eldena? Co tam zostało? Możemy go odpalić na 5 sekund jak zawsze. O, proszę, tego nie było. Po aktualizacji wie, co się stało, hej. Że ani jednego crasha nie miałem. Tak, ale to wszystko zależy, nie? Ja też ani jednego crasha nie miałem w wielu przypadkach. Co? W sumie moment, jeszcze raz? Że masz mało pamięci? Jak kończenie kart? Kończenie kart? Całkiem. Ile tam było? 6000 już tego MMR-a?
Prosi chyba dochodzą do 20 000, więc jesteśmy ten, no hej. Tutaj ten i wchodzisz i mówisz, że nie masz pamięci? Czy rzucasz kostkę? No dobra, jest. Próbujesz sobie skaszować shadery i nagle... Aha, z kartą masz problem, tak? Zobaczmy. Dobra, okej, jest ciekawie. Po tym coś zmienili. A ciekawe, nikt nie mówił, że nie działa. Damy tego protona 8. Co oni tam mogli pomieszać? Tak, chodzi o RAM dla karty. Zaraz mu zaaplikuję taką dawkę. Czy to jest pasek ładowania? Jest. A. Oj, na tym w ogóle się nie chcę odpalić. Ciekawe. Dobra, a jakiś eksperymentalny. Ten dość dostosowany do frajerstwa. Ciekawe, musiałbym zobaczyć, co oni tam polecają po aktualizacji 1.5. Czekaj, w Krakowie była awaria ogrzewania. Czy jest mi ciepło? Nie używam... Muszę założyć grzejniki jeszcze. Na razie nie używam ogrzewania, więc jak była awaria, to ten... Okej, to jest ciekawe. Połącz mnie z protonem. Proton... Finals. Przepraszam. Srebro, co? Na kim jesteś? Na Radeonie, co? Na starych sterownikach. Zobaczmy, odrobina kodów nie zaszkodzi. To jest raczej bez sensu. Jest jeszcze jedna szansa, że reinstall pomoże na wszystkie problemy, ale... Masz, poczęstuj się. Kiedy powrót na Windowsa? To jest, kurde... Wpadam tam. Kiedy odpalam Windowsa? Chyba przy was. Teraz już nawet nie mam potrzeby VR-u odpalać. Jedyne co odpalam tam to jest dla tego Flight Simulatora, ale... Szczerze jest już trochę ten... Okej, chodzi o pamięć, tak? Nagle ci się wydaje, że jest mało pamięci na karcie. Ciekawe, bardzo ciekawe nawet. Dla porównania, bo może coś jest teraz... Ty jeszcze działasz? Na C. Ty też miałeś w miarę wymagania. Bo było dużo aktualizacji jądra, może coś zmienili, zobaczmy. Żeby dać DX11. Można by tak było. Ale... Zobaczmy, czy wszystko działa w ogóle, bo możliwe, że ten komp chodzi już cały dzień. Nie pamiętam, czy go zrestartowałem po aktualizacji. Cicho, nie? Ale tak chyba czasami jest teraz. Tu jest chyba cicho. Na czym tam skończyliśmy? Dodali, jak to się nazywa, tą całą
To metro w Krakowie i... W dzielnicy rozbił się nieoznakowany samolot. Muszę zobaczyć, czy taki ładny ogień jest w grze, czy tylko w loadingu. Hej. To jeden wielki syf, wulkan gnoju, taka jest prawda o Pacyfice. Voodoo boysi robią wszystko, co mogą. Siedzą w tej swojej norze i bawią się z nadłoczem kotka i myszkę. To ma być wszystko? Właśnie coś mi nie pasowało z tym samochodem. Myślałem, że wprowadzili jakieś nowe modele. Zobaczmy, czy wszystko z najwyższych. Chyba tak. Chyba idziemy w 90 jednak, zobaczmy. FPS-ów, to jest path tracing, tak? A Nvidia nie potrafi zrobić tego frame generation. Masz, poczęstuj się cyberpsychozą. Jak podskoczyło autko. Mamy zgłoszenie na Pacyfikę. Odbiór. Odbiór centrala. Jedziemy. Wpadniesz chociaż na mój pogrzeb? Zakładam, że to po angielsku brzmi dobrze. Czekaj, coś się dziwnego dzieje z samochodem. Ale opony mam wszystkie. Okej, wszedł w niego ten cały... Do wszystkich zaangażowanych Barierka, o. jednostek w sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Pa. Żeby się psy nie wystraszyły. Podejrzana aktywność w Haywood. Odbiór. 331, zgłaszam się. Moje rejony centrala. Kiedyś zaproszę cię tu na taco. Powodzenia. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Szczegółowe dane. Samochód. Do wszystkich jednostek. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. Schodzimy na 01. Powtarzam. Schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. Nie, dobra, działa spoko, tak? To jest pani policjant. Co możemy jej polecić? Atak wirusowy? Zamach samobójczy? Pojazdy, zakup. Efekty realistyczne, przekłucie.
Czy będzie wyglądać tak? Obejrzymy tę patologię Microsoftu. Okay, którym się zmienia R. Jestem ciekaw, czy asymetryczność tych świateł z tyłu ma sens. Ty co jest grane? Ścigają się z nami? No już się nie ścigają. Do jednostek w Santo Domingo. Mamy zgłoszenie. Przyjmuję centrala. Wyślij koordynaty. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Oni tam z kimś walczą. Czy wyleczony? Tak jest lepiej, właśnie w ostatniej minucie mi się poprawiło. Miałem dzisiaj dużo zrobić, a dałem się tylko trochę po ten umyć podłogę, ale to... Muszę tu psa sprowadzić, żeby właśnie nie musieć wieczorem odpadać. Dobra, niestety. Zobaczmy, co robi ta głupia firma. Gdzie to się ogląda teraz? Zobaczmy, co nam zaoferuje w ogóle. 300. Strona YouTube'a. O! Zajebiste. Kanał Xboxa. Xbox. Xbox, jest takie coś. Milion osób czeka. Skurczysyny, sekunda. Na pancerniku działa? Okej, na Twitchu jeszcze jest, tak? Moment. No, dużo jest Twitch. $360, super. 3 minuty jeszcze, to prawda? To prawda. Czekaj, nowy Mint 2.1.3 jest na Waylandzie. Super pytanie. Nie no, na starym laptopie. Jak się już pobiera instalkę do tego Minta najnowszego, to ona jest już zwaylandowana, tak? Jest tak, Microsoft ma Obsidiany. Ma tego biednego, pośledzonego Stalkera 2. Jestem ciekaw, czy to w ogóle wyjdzie. Tylko, że dzień po mojej instalacji przyszedł nowy. Rozumiem, ale jak się go już pobierze, instalkę, to będzie już teraz waylandowana. 2.1.3, tak? Czy znam stronkę? Open source'owa alternatywa. Tak, widziałem te stronki. Są męczące w większości wypadków. Czy coś dodali, że włączam cyberbuga? Raczej zabrali. Konfliktowa gra. Finalsy ma jakieś wąty. Sprawdzałem, czy przypadkiem... Tu jest tak, że czasami coś... Nvidia ma spierdzielone sterowniki na Linuxie, tak? Więc czasami lubią się zaciąć i najlepiej jest zrestartować kompa. Jest w ogóle masakra, bo Nvidia
aktualizuje teraz sterowniki 5.3.5 i podobno lepiej działają, ale nadal nie potrafi zaktualizować 5.4.5. To jest w ogóle... Szkoda gadać. Perfect Darka? A to oni to robią w ogóle? A tak, jeszcze jest Indiana Jones. Kto to robił tego Indiana Jonesa? Moment. Wyleciało mi zupełnie. Bo szczerze już ta marka gdzieś... Ninja Teory mają? Jezu, Ninja Teory. No Jezu, nie, nic ciekawego tutaj nie ma. Aha, ci od Wolfensteinów. Okej. A to czekaj, Microsoft ich kupił? Nie pamiętam już jak to było. Było coś, że ten... Obsidian, tego już nie było? Czekaj, widzę, że jakość sobie robi co tylko chce. Twitchek, słuchaj, daj tutaj nam. Auto to jest, kurde... Okej. Że był zwiastun Perfect Darka 3 lata temu. Okej. Aha, bo oni są Bethesdowi. Jezu, tak, dziękuję, Mensberg. Okej, 6 sekund do... Okej, konkrety, tak? Myślałem, że Bill Gates będzie jakieś głupoty gadał. 18. Nie, to jest chyba, Jezu, to jeszcze jest wstęp. To już nikogo nie interesuje, to... W Krakowie jest teraz tylu devów, że jak karmisz gołębie, to niechcąco ci właśnie ten... Tak, to sypiesz w oczy devom, jest tyle studiów. 20 lat temu był ja nad ludzie, teraz Boże, dodajcie gry fajne, a nie ten. Nie? 95% tych ludzi, co widzieliśmy, nie wie, co to jest optymalizacja. To jest masakra. Z kijami bić i tyle, a nie ten. Kiedyś to było, Jezu, wspaniali ludzie, ten dotknijcie mnie, nie. Teraz już mi jest niedobrze. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Chat GPT to pisał, We set masakra. out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. Co za It's not bieda. You're making real-time decisions Cieszę about się. when to use your abilities, Cieszę się, że im wyszło powerful i... melee attacks, blocks, parries,
and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage. Niech to zgadnę, enemies jak zdrowie spadnie do Using zera, the to umieramy. technique Co on nam ability, you can tłumaczy? stop enemies Boże in their tracks, święty. giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, Ciekawe, some pa. are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to Jezus, feel Diablo like a 2 to była gunslinging mage. rewelacja, o której You could use your enchanted wand to freeze warto było enemies, wspomnieć, and then tak, use your ale... offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many To diverse jest coś, co regions. tłumaczysz właśnie Some dziadkowi, quests in który Avowed ma will have you make zainwestować difficult swoje decisions pieniądze w with jakieś profound studio gier. consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated To jest situations. konferencja dla Phila My Spencera. squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Prywatne Zoras. nauki, przynajmniej Polak się I będzie was mógł, so surprised mógł and- śmiać z tego. It was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. Halo, graliście, nie wiem, w Baldura, w They should have jakiejkolwiek... never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create Jezu, a rozumiem, unique, może gra jest nawet colorful, and spoko, ale dynamic sprzedają visual to jakby style. to był jakiś From cudo the świata. outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Wygląda jak kucharz, którego We znam. found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG Jezu, experience. Unique to jest... By contrasting the vibrant with the dull. To jest generic Burdened Bethesda spaces with RPG. simple Gość mówi ones. We can Unique. better Boże, deliver nie, jak można tak complex kłamać? emotional experiences for our players. Unique. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to Prigorzyn, volcanic Jezu. wastes. And Nie, each nie, of those mniejsza z regions tym. itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, Unique but I have mówi a się, deep nie? place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed.
We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Te same ujęcia, Boże, nie. Żeby trzeba mam was. Nie musimy się podpierać nikim. Dobra. Obsydian. Spadanie 2024. Czyli to jest, jak to się nazywało? Outer Worlds, tylko bez statków. Kto to był? Zaraz, to odfajkowane. Boże, to nudziarstwo. Fajna elewacja, ale... Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. No, powodzenia. Jest dokładnie wanker. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, Dobrze, że nam to wszystko and mówił, others who pewnie. will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint Beacon. can have A its propos beaconu, advantages. dzisiaj poszukam w piwnicy, jak się nazywa tej wysokiej jakości urządzenie. Nie tostera, tylko Senua is a Celtic warrior who opiekacza do experiences psychosis. tostów. Seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the Kupię world chleb around tostowy. her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we Spróbujemy have once zobaczymy, again czy potrafię worked closely przyrządzić. with Tak, Professor Paul Thermomix, Fletcher dziękuję. at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Albo tostownica też się mówi chyba. Ja używałem terminu, ale tostownica była lepsza jako słowo. And hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Ze zwykłym chlebem. Myślę, mi dobrze siada tostowe, ale sprawdzimy. Jestem za tym, żeby sprawdzić. Ciekawe, ile tostowy teraz kosztuje. On Saga, we've taken everything to the next level. Saga, With co? a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? Cały czas nie widzimy gameplayu, to jest masakra. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Very, very, very. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey.
We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. No, gra może być fajna, te prezentacje to są prezentacje dla Phila Spencera, żeby on się cieszył z to nich. help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. Co tam jest fajnego w Islandii? Jest Bjork i co jeszcze? Co jeszcze było słynnego w Islandii? Gejzery, Bjork. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Wulkany? Wulkany są, These wulkany. voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus on immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Ciekawe, czy dźwięk będzie lepszy niż w Demon Soulsach. Tam był zajebisty w słuchawkach. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music we are working with Nie, to jest robione na jakieś Oscary gierkowe. Dla devlogów chyba. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. O Boże. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Tak, znam dużo osób, które właśnie zabijają te ludzi innych. Right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua Saga Hellblade 2. To jakiś młody prezes, który dopiero przyszedł? Tak wygląda. To craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Plus za darmo, tak? No okej. Kolejna gra, dla której będzie warto kupić Xboxa. Czyli tak, Indiana na koniec, najlepsze. Pewnie wyciągną Harrisona, jestem pewien, że to będzie jakiś cyrk. Pewnie go... Jest jakaś czwarta ściana, piąta ściana już pęka. Czy coś od nich chce? Nie. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada.
producer for the Mana series here at Square Enix。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。 Widzicie 10% Xboxów sprzedanych w Japonii. 聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション fanów mang. これまでに17 Ta gra pewnie jest w jakiejś fazie totalnego tego na totalnej desce kreślarskiej. 歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中 Jedyne です。 co możemy zrobić to szukać ciekawości jaworskiej. Ty nie, gra działa, okej. 自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Odpowiednio zmniejszyć rozdzielczość i to mógł być gameplay z Xboxa 360. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grep. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Smiles in Japanese. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。 Myślę, są lata 90., że widzisz coś w stylu widzisz mangę i anime i szalejesz. の部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。To było to?
RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ Faktycznie, taki kurde japoński Makłowicz trochę, 私自身 nie? もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Ale niespodzianka. O Boże. Nie wiem, czy branża wytrzyma te rewolucyjne tytuły. Nie, co to jest? Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions of the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. Pracowali nad cywką. Parzyli kawę Meyerowi pewnie. Which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara. Teraz ta narracja jest irytująca, bo chciałbyś zobaczyć, co tutaj chodzi, ale dowiesz się, że pewnie możesz podejmować wybory i klikać ludzikami. Dobra, są nerdy. Dobra, w końcu zaufanie. No. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. An intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make Boże, nie. Nie może być normalnie. Nie, to nie jest mapa. To jest kurwa mapa. Nie, to nie jest mapa. To są wybory myśli graczy skupione w jedno. To są emocje. Jezu Chryste, nie mogę tego To nie jest mapa. Zapisujesz grę, coś tam, map. To
To jest metafizyka, to jest są... with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. Dokładnie, doktorant. In Ara, Dla there are no gracza set to future tylko conditions. mapa. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it. Podoba mi się, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages gra wygląda spoko, tak? Tylko jakby po prostu leciał gameplay i można było wyciągnąć wnioski, to by było dużo lepiej. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their symultaniczne moves. tury, okej, zajebiście. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty. W której takiej grze dłużej było ostatnio symultaniczne? Chyba w którejś cywce, ale... just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. Tylko czy to jest Niemiec czy Polak? When those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game Ziemia jest alongside płaska. real players Bardzo has given dobre us pytanie, ale that tego critical się nie player dowiemy feedback. tutaj z tego In filmiku. the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. Że reżyser tego materiału się wyżywał. Report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. Tłumaczenie będzie wydane w early accessie po prostu. Thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Ale to jest takie zwierzę co lata, nie? Historia nieopowiedziana. To się może dobrze sprzedać w niektórych środowiskach. Dobra, teraz będzie jakiś cyrk, tak? Zostało pół godziny. I za 4 minuty będzie pewnie... 3 minuty, Wielki Polak się objawi na streamie, moment.
Zobaczmy, czy dziada im sprowadzili. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since Szwecja, the first co? film came out, Indiana Jones has Oddali nam always wszystko, czy nie, po tym represented potopie? the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. Nie słuchajcie I wanted go. to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea Musiał się for podpiąć. what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Ty Jezu, ale prezentacja jest normalna. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Myths. Mogliby zrobić grę o Toddzie Howardzie po prostu, ale... Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. Harrison Todd, dokładnie. Scattered and buried. Just waiting to be found. Ty, spoko, dobra. Can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, nie chcę mi się ten... mankind has built sites of Jak filmowcy się jarają z krzykami. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Jest Chloe, super. Najlepsze postacie z Uncharted. Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. The Great Circle. You have any idea how old that was? Czy Ford podkłada głos? Gdzie jeszcze ma głos starego Indiana dziada? Jones is such an iconic character, Kto and to he means jest? so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years.
He's a Niebywałe. brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. Co za And for pierdolety. us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. Zwiastun us at spoko, Machine ale Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting, and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, to jest dla porównania, żebyśmy zobaczyli, jak słaba prezentacja to mogłaby być. are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana ale Jones and the Great są Circle is set informacyjni. between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When the game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this Ale particular relic będzie was przygoda. stolen, Dobra. and discovers that things aren't Ej. what they appear. Tam będzie He UFO. starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Wiedziałem, że o tej nie wybrali pory prezentacji bez przyczyny. Piękny jest. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding Axel principles when we were Torvenius. thinking about the type of game we were making. Wygląda jakby nam It groził. wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. Zagadki. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is Jezu. the original composer for the indie film. Golcowie na and we're trąbach. really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has Ja a już lot wiem, jakie riding mody on będą his na adventure. Ginę, więc jak widzą She's sobie been dwa tracking a koncepty. lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man.
He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. Co za dziwny They're blender both był. brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Widzę, że grają na czas, no ale spoko, no. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. Pytanie, The more you kiedy to look, wyjdzie the tylko. more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge Wygląda jak set skrzyżowanie pieces, Charlie'ego surprising Sheena twists and immersive narratives. z It's tym aktorem, który exciting grał for us that złego we have been able w to stay so true Man of to Steel. the Indiana Jones franchise Tego and Zoda, create czy jak mu tam such an było? authentic Nie? experience while still being able to Słuchaj, nie showcase ma. what makes Boże, us kozy. us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Gwiazda była. Na niektórych, w niektórym oświetleniu wygląda zajebiście, ale w niektórym wygląda jak kupa morda Indiany. W sensie, że nie jak kupa, ale ten, dobra. Indiana i wielkie kółko, tak? I uczciwie, nie podali daty, spoko. Dobra, najciekawsze, resztę gier to dorzucili tak w promocji, żeby ktoś zobaczył je, tak? Nie pamiętam, co tam było nawet. Nie chcę tego przypominać. Posłuchamy muzyki tylko. Gdzie ja mam? Tutaj. Is it animals, children, and game developers? Indiana. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. To było Great Circle? Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Wiesz, pewnie, może to było spoko dla fanów chińskich gier?
coś jeszcze może być? No. No i Firend. Tak. Zaliczone. Apple Vision Pro podobno jest strasznie ciężkie. Czytałem te recenzje i podobno ludziom uszy odpadają od podtrzymywania tego. W sensie jabłko nie zrobiło, albo z tego co rozumiem trzeba dopiero dokupić sobie. Nie jak to się ładnie nazywa. Sznureczek, który przepasze ci na głowie, tak, że ciężar będzie wisiał na czaszce. A tak uciska przód, uciska tył i wisi tu na uszach. Śmieszne. Czy planuję gdzieś właśnie, kurde, jest to dupy, bo już jest późno. Ja muszę zaraz wyjść do tego biednego psa. Że kogo stać na takiego ogla? Czy do kogo stać, żeby kupić to w ciemno? Czy nie, dobra, w Stanach chyba można sprawdzić sobie w sklepie. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle takie sklepy są. Nie mówię już o tym, że chyba to w ogóle nie jest dostępne w Europie. Na tubie jest już zwiastun Indiany bez gadaniny. O. Tak, a dodajmy jeszcze, że to nie ma powerbanku, tak? W sensie, przepraszam, że to nie jest tak, że to jest ciężkie, bo tam ma jakąś baterię, która starczy na 20 godzin, tylko to nie jest odpinane. Aha, nie sprawdziłem, nawet nie tego. Faktycznie nie jest odpinane. Zobaczymy, no. Spodziewałem się, że jabłko to zrobi takie, że to będzie cudowne dla człowieka, a ma jakieś problemy, ale no, jakość podobno jest fajna. Jakość bym zobaczył, no. Tak, powerbank to jest to, tylko to się trzyma w innej części ciała niż głowa, z tego co rozumiem. Czyli do kieszeni się wsadza sobie. Czy coś takiego? Pewnie będzie jakaś sprzątka za $500, żeby sobie na pasku powiesić, czy coś takiego. Że będzie super jakość. No. Ciekawe, czy jest jakiś jaki jest plan, żeby to się pokazało w Europie? Przede wszystkim oczywiście w Polsce. Mam dostęp do tego paździerzu. Tak, same pozytywne recenzje, z tego co pamiętam. To jest Heretic 2, tylko że przerabiamy sobie tak, żeby był do wydania w 2021, bo to wyszło chyba z 3 lata temu jako Early Access i teraz wychodzi jako pełna. Jezu, no dokładnie, 3 lata temu. Że papież wygłosił ważny komunikat. Mi się podobał ten komunikat, który jest rodem z tego, z Szekspira, że według papieża piekło jest puste. Tak? Że sobie siedzi i myśli, że piekło jest puste. To jest dobre. Odpal. Musi się pobrać najpierw. Co tu jeszcze mamy z paździerzy zaraz? To. Że chciałby. W sumie chciałby, tak. Chciałby czy myśli sobie? Dokładnie, Luke, właśnie to jest problem. Czekaj, Szczupix narzeka na Gloomwooda. Które to było? To jest ten, w sensie, że wiem, że to jest strzelanka. Aha, Jezu, to! O matko. I pan to za to zapłacił? Kiedy jakaś terapia? Jezu, jutro już mam nadzieję na 100%. Nic się na dzień nie zmieni. Dzisiaj już byłem w dobrym stanie. Tylko teraz po prostu zacząłem zbyt późno, bo myślałem, że zaczniemy wcześniej. To miał być ten wspaniały Thief. Strasznie mi się nie podobało.
W sensie można doceniać pracę włożoną, ale bardzo pozytywne recenzje, ciekawe. I też 2 lata prac. Że katolicy w Ameryce też wieku jest pusto, ogłaszają apostazy. Wiem, to jest dobry tekst. Dobra, tam same są piękne. Więc kurczę, czy dzisiaj byśmy zdążyli z jakąś terapią? Nie, wolę nie, bo to będzie... Nim się przestawię, to trochę minie. Tego Gravena... Jutro już mam nadzieję na 100%. Zapowiem ją wcześniej. Czekaj, Finals na eksperymentalu. Minus DX11, czyli DX trzeba wyłączyć, co? Kurde, zobaczmy, mi się wydaje, że główną atrakcją jest minus DX11, to jest jakieś coś dziwnego. Z ciekawości zobaczmy. Dziękuję, pan Maxius. Game Mode Run, zaraz, to jest chyba tylko zbyt feature'ów, za nim płynnie chodzi. A, eksperymentala, nie wiem na co dałem, zaraz zobaczymy na co dałem. A, Experimental Bleeding Edge. Ładne efekty, nie? A? Muszę je wyłączyć, tylko nie pamiętam, gdzie się wyłączał. Jaka fajna gra. Zobaczmy, jakie opcje poszły się w takim razie tegować. Klatki nieskończone. Nie mamy zajebistego RTX Global Illumination. No, taka strata. Zacząłem sprawdzać grubego, jak to żyje w ogóle. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy jestem gotów teraz. Mamy tak, grubego. H to jest co? O. Aha, bo skrótami się zmienia, tak? H, M, nie, nic nie się zmienia. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, skoro tu jesteśmy. Czy te gry, o których było dzisiaj mowa... są już tutaj na Steamie? Czy można było sobie je śledzić? Indiana Jonesowy, zobaczmy. Jest kolekcja. Jest, wielki krąg. Po naszemu, ty, pa. Zajebisty. Tu wygląda w ogóle jak trochę podobny, ale... Ciekawe. Czekaj, grał panu samochodziku? Kiedy ma być? A, po prostu, znaczy, rozumiem. Myślałem, że da się zmienić. Że Ledala właśnie chciałem przetestować na VR-ze. Nie, brzydzę się już polskimi grami. Kiedy są VR-owe te alternatywy. Okej, mówiliśmy o tym. Jezu, to ostatnio, jak sprawdzaliśmy demo, to jeszcze było na Windowsie. A pobierz sobie, proszę. A? To znaczy jakieś lepsze efekty przejść. Mam też tak, że patrz, jak macham okienkami, to... Zajebiste, nie? Pa. A?
Dokładnie. 12-letni mózg gaming. Nie pamiętam, czy coś pozmieniałeś. Dużo klatek. Łatwe zagadki. Kurde, które jest najtrudniejsze? Okej. 3D effects, no. Nowa kampania. Oj, to jest najtrudniejsze. To jest chyba ta sekwencja, że płyniemy łódką, nie? Na początku. Pious man among pious men, our priest of the orthogonal order humbly walks the parallel path, following the Creator through service. Father to an adopted daughter, as fate would have it, he cherished her, and they shared a love of both learning and charity. But not all walk the parallel path. They serve another, not a creator, not begotten, and their transgressions lay a heavy price upon the world. When love meets fear, even the humble heart feels wrath and righteous anger, giving birth to unknown strength. Red-handed from the blood of a heretic, the blood of a fellow priest, without being able to see how once more he is tried and found guilty. What divides contrition and shame? Acceptance. Acceptance. Succumbing to the burning sands and arguing not over the price of her life. Kurde, dobra. Płyniemy już? Chyba tak. One last time. A prayer for peace. You will have to earn your peace. Piece of shit. Który mamy rok gaming, to jest tak zwany. Nie da się wypaść z łodzi, z tego co pamiętam. Zaczyna się jak Half-Life na wodzie. No. Żeby stworzyć własnego Linuxa. Nie myślałem. Na razie muszę skompilować. Mam wersję Alviaru z obsługą Nvidiowego AV1, tylko muszę sobie skompilować. Czy będzie zabawa z Make a File? Proszę mnie nie prowokować. Okej, wyjdziemy tylko na ląd i zaraz wam pokażę. Płynie jak motorówka w sumie, nie?
Najbardziej denerwuje to, że to jest Unreal Engine 4 albo 5. Pewnie z jakimiś standeconymi asetami i tyle. To jest kurde... Zajmuje to 4 giga. Powinno z 8 razy mniej moim zdaniem. No, akurat się obróciłem, żeby ręka była w dobrym kierunku. Że lepszy od tego Avowen. Ten Avowen to jest Avowed chyba. To będzie... Outer Worlds, tylko że tym razem na wyspie, z tego co rozumiem, tak? No to jest Obsidian. O! Don't forget your staff, priest. It's the only thing that will keep you alive. You're gonna need it more than I. Teraz tak, wpadnę do wody, to zapiszę grę. Nie wiem, czy jest safe, czy mogę... A, okej. Czy wyjdzie to od razu? Okej. Jest map scroll pod 2. Jest jaka tandeta. Obok listy przedmiotów, między zdrowiem, tak? Czyli 0,47 jest to, co znaczy, ludzik idzie, czy stoi. Jak kuc, to nie pokazuje tego na stanie. A strasznie słabe. W sensie, że już nie chciałem się zrobić ikonki, żeby pokazało, że kucamy na przykład. Nie wiem, czy mogę cokolwiek robić. Jezu, scrollem się wybiera... Aha, nie, dobra, map scrolla mam, ale... M się go używa, dobra. Map scroll w sumie... Nie wiem, czy mamy 2 scrolla albo 3, czy to po prostu taka dekoracja z dupy. Ona nic nie znaczy. Pewnie... Tu kusi, żeby walnąć w to. Fizyka, widzę, na całego ruszyła. No, już się skończyły ten... Budżet na czytane dialogi się skończył. To miał być Immersive Sim. Słynny. Okej.
Pada na mnie podpiętego. Widzę, że jest jakiś symbol padziasty. Mapa coś zaznacza? Nie. Na szczęście wiem, co trzeba zrobić, ale to już jest tak niejasne. Pod miastem coś się zatkało i musimy najpierw oczyścić... O. Niestety z dosyć daleka działa. Wstępnie taki syf. Stafunio, żurnalunio, notesunio, charakterunio. Lore, 2 sekrety, playtime. Tymi drzwiami pewnie wrócimy. Albo tymi. Aha! System ku niechcąco i okazało się, że można kopać. Nie wiem, lewe uderzenie jest jakieś... Nie wiem, czy nie jest jakieś magiczne? Bo ich załatwia na hita. Kompletnie bez sensu. Teraz chyba jest bóg, bo pokazuje mi zdrowie na zielono. A to chyba znaczyło zatrucie, ale... Że heady mogą siadać, ale... Bardzo wątpię, że to są... że sadzę heady, chociaż no... Kto wie. Pochodnie miały się podpalać, ale się nie podpala. Witaj. Postrzelił mnie jakiegoś kurde Indiana Jonesa. Walka jest. Czy sprawdzałem Duma Infinite? Tę starą grę?
Nie, zaraz. Duma Infinite. Nie Eternal. Infinite? Nie wiem co to jest nawet. To jest mod? To jest coś nowego? To jest coś na komórkę? A, dobrze, da się zapalić. Ale nie świeci. Tam jest coś ważnego. Prawdopodobnie ciała się pojawią, ożywią. Może heady siadają? F-switch. Doom Infinite Mod. To jest roguelite'owy mod do Duma. Możemy zobaczyć, ale... Moment, tu jest jakieś ładne przejście. Ciekawe, niektóre drewno się pali, niektóre nie. Immersive sim, co? Okej, nie bolało. Okej, nie trzeba. Ojej. Dziabnął mnie niestety. Kiedy Euro Truck Simulator multi z widzami? Nie przepadam za tą grą. Wiem, że na VR może być słodka, ale... To nie jest tak, że chciałem być kiedykolwiek w życiu kierowcą ciężarówki. Akurat ciężarówki nie. Kosmicznej u Robertsa tak, ale... Takiej zwykłej... Tak średnio niestety właśnie. Ale możemy się umówić. Tylko mówię, teraz mam takie dni do dupy, że tak... To jest... Już tam... Nie wiem, czy to jest zielone, które tutaj robi jakieś takie... Czy to zielone nie było szkodliwe, to na przykład. Ale Ledal Company bardzo chętnie. Mówię, też miał być dzisiaj, tylko mam jeszcze zmułę po chorobie. Kurde, i spałem dzisiaj też jeszcze bonusowe, nadmiarowe godziny. Dobra. Chyba jest ciekawiej niż było. A, heady siadają. Kurde, moment, tylko z tego wynika, że jak heady siadają... Wiesz, jakiś jest exp, który zbieramy za tych pajaców?
wiem, czy coś dodaje, czy on się pali, no i nie czuję tego za bardzo. Zapaliło się niebiesko. W sumie realistyczne, nie wiadomo co tam dali. Aha, ładuje się ta mana. To dobrze. Loading w takiej grze, co za tragedia. Jakaś latarka by się... Latarka by się przydała. Tak, zdrawiałem całą masę i tego, że nie mogę nawet nadmiarowego, nie ten. Tu coś się dzieje, tam widzę. A! Czemu to wziąłeś? Tutaj niechcąco musnąłem. Kółko myszki, zmieniło mi broń, ta. Aha! Beczką wysadzić, tylko skąd ja wezmę beczkę? Wychodzi jakiś potężny diabeł gdzieś. Coś, dokładnie w ten sam fragment graliśmy. Pewnie jeszcze będziemy grać, no bo nie wiem, czy to już jest wersja 1.0 i łamie NDA, ale chyba nie jest. Musimy znaleźć fabrykę beczek, dać tam beczkę i ją podpalić, tak mnie gra chce. To jest prawdopodobnie złe, jest głupie. Tylko jak zabije, to raz znają życie. Wtedy się skończy misja, tak? Czyli rozwiązać zagadkę, jak tutaj tą beczkę wygenerować. Musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy gdzie mogę wsadzić dźwignię i przez którą... Mapa coś daje w ogóle? Haha, nie. W sumie realistyczne, trzeba by sobie tą mapę... Okay, kruk profesjonalnie ogarnia.
No co ty? Ciekawe, że... Jezu, bezsensowne loadingi, okej. Tu są żurnale, notatki. Potem są 3 akty. I musimy gdzieś znaleźć miejsce, do którego nie trzeba otworzyć te przejścia prawdopodobnie. Też nie wiem jak. Kompletnie nie rozumiem tej walki. Pokój eksplozywny. Tu jest właśnie instrukcja. Okej, to jest to. Dobra, czyli wszystko było tak prymitywnie ułożone dla debila. Pa, jaka fizyka wspaniała. Ciekawe, ten drugi atak jest tragicznie słaby, ale ten pierwszy jest prawdopodobnie zbugowany, bo zabija ich od razu. Kurde, no fajne takie na Steam Decka, na jakieś tekturowe sprzęty. Gdyby jeszcze mniej zajmowało. A, od razu eksploduje. Ciekawe. Fajne, fajne, nie? Graven, kiedy to wychodzi? Pojutrze, tak? Czy jakoś tak? I ten... Czy wrócą Wi-Fi? Gry na komórki? Ale tam nie ma nic ciekawego na komórce. Czy na komórce... Mamy już w miarę unifikację, tak? Na komórce gram w gram w Vampire Survivors. Jest pan Quiet. Dzień dobry, żyje pan. Robiłem serię, w której grałem w gry na telefonie i tam była taka gra. Rogalik jak to. To musiało być niedawno, nie? Jak grałem na komórce. Czekaj, co z Linuxem? Nic, wszystko działa. Czekamy na sterowniki NVIDII, żeby naprawili. Jest nowe Wino 9.0. Aż sprawdziłem na nim Alana, ale dalej crashuje. Więc wszystko jest po stronie firmy robiącej karty. Czekamy. Kiedy przejście na nowe distro? Mam od tego laptopa. Musimy zainstalować jeszcze raz na nim. Jak to się nazywa? Linux Mint? Bo to podobno jest jakiś nowy z Waylandem. Ale prawdopodobnie... Nie, dobra, zainstalowalibyśmy go jeszcze raz, żeby zrobić taką już idealną instalację, żeby wszystko śmigało.
I mam jak to się nazywa? Gdzie jest ten Alviar z tyłka, który pobrałem? Alviar, to jest to. To muszę sobie wziąć. Jezu, nie wiem, jak on zapomniał, muszę to oznaczyć. Ok. To. Takie to jest dobre. To mam sobie skompilować i będzie działało, tak? To jest wsparcie dla AV1 na NVD. Tylko teraz za chwilę muszę wychodzić do tego biednego zwierzęcia. Więc pewnie, mam nadzieję, że jutro wstanę i będę miał tyle energii, co teraz. Nie będzie mi się chciało już chyba już wszystko wyszło ze mnie chorobowego. Czy zainstaluję jakiegoś pingwina, który biega po pulpicie? Trzeba by zobaczyć, czy to takie coś jest. Pewnie jest. 2.1.3 jest teraz, tak? Dobra. Proszę to zainstalować. To jest to, nie? Cynamonowa edycja, najpopularna i tak dalej. Co tam nowego? Będzie wspierana 2027 ta edycja. Co to jest ten? Obrazki ISO. Żeby Duma Infinite, już patrzę. Kurde, tak dzisiaj jestem właśnie na wylocie. Infinite. ModDB. To jest zwykły Doom, tak? To jest kolejna zagadka. Zaraz, czy to tak wygląda? Daj obrazki. Okej. Doom Infinite, tak? Filuś. Zaraz. Obrazki, filmiki, pliki. Demo. A aha. Jak demo? 300 megabajtów. Ty, podobno Doom już jest totalnie wolny. W sensie, że już jest licencja, jak się nazywa ta licencja? Publiczna, tak? Że już można sobie Dooma teoretycznie kopiować i policjant cię nie aresztuje. Jak czyścik do łap? Nie ogarnąłem. Pobierz to. Gangrena, bardzo ładne to jest. Dobra, zobaczmy, co nic nam dają w tych plikach. Sekundę. Pastuj plik. Jezu, gdzie jest ten plik? Jest. Doom Infinite Demo. Ok, jest jakieś readme.
Jest tak, PK3, jest obrazek, który jest słaby. Nic ciekawego w nim nie ma. I plik do czytania. Quad-core 2,4 GHz. Do takiej gry. 6 GB RAMu. Aha. GZ Doom. Aj. I teraz rozpoczyna się najlepsza zagadka. Pobierz GZ Dooma. Doom 2 wada. GZ Dooma mam gdzieś tutaj. Bo go pobrałem. I nie byłem w stanie odpalić go na Linuxie. To było ciekawe. GZ Doom 3 Linux Portable. Tak, myślisz sobie, że jest super. Ale nie działa. Chciałem sobie wokselowego pograć. Jak klikam w to, no otwórz. No jakieś wąty ma. Chyba ostro z tym kombinowałem. Tak, filmik otwieralny. Jest otwieralny. No to odpal się, skurczysynu. I brakuje jakiegoś lipka 2. Nie wiem, czy to zna. Zobaczmy. Glib 238. Skąd to wziąłem? Co to jest w ogóle? O, pies już dzwoni. O, tu ktoś ma jakiś problem. O, Jezu, gdzie to było? Tu jest archowe, widzę. Czyli lib 6 widzę, tak. Jest jakiś, nie, kulib to, czy gielib. Czyli problem jakiś istnieje. Trzeba go gdzieś zrozumieć i wtedy... To jest arch, tak? Jakby co. AK Endeavor. Kurde, dobra. Niestety mam nadzieję, że jutro będzie stream praktycznie cały dzień. Że tak pewnie od 16. I pozmulamy. Muszę jeść tego biednego psa ogarnąć. Może go tu ściągnę, może mu się spodoba. Że coś tu pachnie kompilowaniem kodu w zbyt nowym kompilatorze. Czy łykam melatoninę? Nie, nic. Teraz coś kupię może. Nie, nic sobie nie kupię, jest późno. Dobra, sorry, dzisiaj tyle. Jutro poogarniamy wszystko, tak? Jądra, kompilacje i tak dalej. Oby jutro był normalny dzień.
Dzięki i widzimy się jutro. Pa, pa, pa.